Dzień dobry! Dzisiaj się żegnamy z Bangkokiem. Jedziemy do Kanchanaburi, żeby zobaczyć Park Narodowy Erewan oraz słynny most na rzece Kwai, ale nie tylko. Nasz pociąg już stoi. Czekamy na odjazd. Jest to 3. klasa, takie stare nasze regio. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda Kanchanaburi, oglądajcie dalej. Z informacji praktycznych do Kanchanaburi nie dojedziecie z dworca głównego w Bangkoku, tylko z dworca zachodniego i jedzie pociąg i zaraz mnie zagłuszy zapewne. Nasza lokomotywa. Z Thonburi Station. Bilet wygląda identycznie tak jak do Ayutthaya i Zayutthaya. Koszt biletu to 100 batów, a odległość to jest 259 km. Co? A nie, to jest numer pociągu. Pawciu podpowiada 125 km, bo zapewne jego nie słychać. A teraz czekamy na odjazd. Jak liście marihuany. Zabieramy Was w historyczną podróż w Kanchanaburi. Mam nadzieję, że spodoba Wam się. Będzie sporo historii, ale bardzo interesującej, więc zachęcam do obejrzenia całego odcinka. Widoki też będą przecudowne. Kolej birmańska i naszej kolej śmierci. Podczas II wojny światowej Japończycy chcieli zbudować drogę łączącą Bangkok z Rangoon w Birmie, aby mieć łatwy dostęp, aby łatwiej zaopatrzyć wojska w Birmie, ponieważ chcieli zdobyć Indię. Wybudowali około 415 km tej kolei, oczywiście rękoma niewolników, czyli jeńców alianckich oraz cywili. Szacuje się, że zginęło podczas budowy około 100 000 właśnie cywili i 16 000 jeńców wojennych. Pracowali oni w strasznych warunkach, ponieważ upał, ukrop, tutaj jest aktualnie jakieś 37 stopni, a przy okazji przepiękne widoki. Jest to mieszanka wybuchowa. Dodatkowo ogrom jakichś różnorodnych chorób, bardzo małe racje żywieniowe, przez co też przez 18 godzin po prostu harowali. Droga wiedzie, jak widzicie, przy skałach, przy rzece. Musieli oni drążyć tą dziury w skałach, czy też ogólnie budować całe jakieś mostki. Tutaj właśnie przede mną jest drewniany, zaraz na niego wejdę, więc zobaczycie sobie. Muszę się skupić, żeby nie spaść. Już. No tam już kawałkiem tylko wejdziemy chyba. Tak, kawałek wejdziemy. Widok jest niesamowity ogólnie. Jedzie się tą koleją i jedzie ona
Bardzo przypomina Auschwitz. To znaczy, nie można tak 1 do 1 tego porównać, ale jeżeli pozna się tą całą historię, to jest ona dosyć podobna, można tak powiedzieć. Znaczy można sobie wyobrazić. Tak. Więc jak ktoś był, więc to może sobie to tak prawie 1 do 1 przełożyć, powiedzmy, tylko no, inna trochę historia. W każdym razie. Bardzo znana jest przełęcz Hellfire, ponieważ tam wydrążono kanion w skale, który ma miejscami jest głęboki na 25 metrów, ciągnie się przez 75 metrów, czy 73-75 metrów i oni drążyli to przy wykorzystaniu młotów, wierteł i dłuta i nic więcej. Pracowali, no i rok. Pracowali 18 godzin dziennie. Dobra, to wracamy. Straszne. Bilet kosztuje 100 batów, niezależnie gdzie chcemy dojechać. My akurat wybraliśmy sobie Tham Krasae Bridge. Jest on najbardziej popularnym przystankiem tutaj. Oczywiście Namtok, czyli ostatnia stacja. Ponieważ właśnie tutaj można wejść sobie na te drewniane mosty i porobić bardzo ładne zdjęcia. Przejście na spokojnie, ponieważ tutaj są tylko 2 pociągi w ciągu dnia, więc zapewne umieścimy tutaj gdzieś tabeleczkę z godzinami odjazdów. I można spotkać trochę rodaków, z którymi porozmawialiśmy. Jeżeli oglądacie, to serdecznie Was pozdrawiamy. Wysiadając na tym przystanku macie około półtorej godziny, godzina tam 20, żeby sobie pochodzić, porobić te zdjęcia właśnie, o których Agata mówiła. I ten pociąg, którym się tak naprawdę jedzie w stronę Namtok, tym samym pociągiem wraca się właśnie do Kanchanaburi. A w sumie też, jeżeli byście bardzo chcieli, to po prostu wprost do Bangkoku. Dokładnie. Przepraszam, użyłam znowu zdrobnienia, dostałam tutaj małą... Opierdziel za tabeleczkę. Tak, za tabeleczkę, przepraszam, umieścimy tabelę z rozkładem jazdy. Dokładnie. Ten to już musi się czepiać wszystkiego, nie? Ach ty to. Nie. Co to było? Trzeba uważać. Po drodze można wejść do jaskini, gdzie znajduje się pomnik Buddy. Można zapalić kadzidełka, można kupić kwiaty i postawić i oddać hołd Buddzie. Oraz są takie patyczki, którymi można się modlić i ten patyczek, który wypadnie, jest to jakaś wróżba. Jak możecie ją odczytać, na każdym patyczku jest numerek, a obok jest tablica, gdzie można po angielsku sobie bez problemu przeczytać swoją wróżbę. Bardziej wiesz, taki zarośnięty tutaj włosy ten. Chyba wsiadamy gdzie popadnie, nie? No tak.
Bridge Night. No przestań. Kojarzycie film Most na rzece Kwaj? To właśnie o tym moście jest ten film. Jak na ironię losu, wcale nie był on tutaj kręcony, tylko na Ceylonie. Dlaczego on jest taki sławny? Ponieważ w kwietniu 1945 roku Amerykanie zbombardowali go, czyli i przez to doszczętnie zniszczyli, aby utrudnić Japończykom dojazd do Birmy, ponieważ ta kolej tutejsza miała połączyć Bangkok z Rangunem, o czym już wspominałam, aby zaopatrywać wojska japońskie. I żeby tak pomyśleć, ile osób tutaj zginęło, a my wszyscy się cieszymy, że teraz jesteśmy na nim. Ogólnie przez to, że zbombardowano ten most, bo to jest ważne, skąd on się nagle znalazł tutaj. Po wojnie w ramach w ramach reparacji powojennych Japonia odbudowała po prostu ten most. Podobno znajdował się on troszeczkę w innym miejscu, tutaj, gdzieś niedaleko. No ale aktualnie tutaj stoi. I możemy się cieszyć pięknym widokiem. I karaoke. Tajowie lubią śpiewać. I tam właśnie przed chwilą ktoś się darł. Więc jest wesoło.